W kolejnym materiale wideo na kanale. Produkty firmy Tenda gościły już niejednokrotnie, kamerki internetowe również. Tutaj dziś Wam podlinkuję ostatni test kamery marki Tenda. Dzisiaj kolejny model, a mianowicie Tenda z sensorem 3 megapikselowym Quad HD 2K, oznaczona kodowo RP3. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału wideo. Już na opakowaniu producent informuje o tym, że jest to kamera bezpieczeństwa pan tilt kamera, czyli uchylna, obrotowa. Mamy informację o wsparciu dla Wi-Fi 6. Mamy oczywiście dwudrożne audio, 360 stopni panorama, wykrywanie ludzi, automatyczny patrol i USB typu C, jeżeli chodzi o port. Mamy też informację o możliwości montażu, a montaż możemy tutaj zastosować albo na ścianie, albo też tradycyjnie na jakiejś powierzchni, czyli możemy montować z boku, z góry w zasadzie. Możliwości jest sporo. Od razu mamy też informację o zawartości zestawu: jedna kamera, jeden zasilacz, jeden ścienny uchwyt montażowy i krótka instrukcja obsługi. A jeżeli chodzi o pobieraną moc, to mamy tutaj zaledwie 5V i 1A, czyli moc 5 W i to zapewne maksymalnie. Opisy w kilku językach, że jest to możliwość, czy ta kamera daje możliwość podglądu otoczenia pod kątem 360 stopni i wykrywa ludzi. Przechodząc dalej, mamy również dodatkowe funkcjonalności. Informacje o rozdzielczości 2K High Definition, dwudrożne czy dwustronne audio. Możemy się komunikować na przykład z kurierem. Wykrywanie ludzi. Night Vision oczywiście mamy również w HD. Możemy definiować własne alerty głosowe. Mamy też ochronę prywatności. Smart Tracking, no, jeżeli wykrywa ludzi, to musi również być. I tutaj, jeżeli chodzi o opcję storage'a, czyli przechowywania danych, to mamy parę opcji. Sama firma oczywiście Tenda jest z Shenzhen, kraj produkcji Chiny. Spełnione oczywiście wszystkie normy europejskie. Nie pozostaje mi nic innego jak rozpakować urządzenie. Mamy jeszcze oczywiście wsparcie dla aplikacji Google Play i App Store. Dla tych, którzy będą zainteresowani, tutaj link również do aplikacji TDS-EE, którą już wcześniej w poprzednich recenzjach mieliście przyjemność poznać. Też do kwestii przechowywania nagrań możemy to robić i na karcie microSD. Przez 90 dni mamy darmową chmurę, ponieważ mamy również slot microSD kart. Mamy również możliwość przechowywania na rejestratorach sieciowych NVR zawartości, jeżeli chodzi o nagrania. A więc sprawdzamy zawartość. W środku mamy samą kamerkę. O niej może za chwilę. Mamy jeszcze, słuchajcie, parę innych elementów. Instrukcję. Zasilacz. Brawo, producent, jest to zasilacz USB typu A, a konkretne parametry. W, 1 A, 5V, czyli do 5W ta kamera pobiera. Podejrzewam, że nawet mniej. Brawo, producent, za tak energooszczędny produkt. Producent dorzuca do zestawu oczywiście odpowiednie śruby montażowe z kołkami i tutaj mamy element montażowy, do którego możemy przyczepić kamerę na ścianie. Jeżeli chodzi o kabel, to jest to kabel USB typu C do A. Zaraz ustalimy, jaka jest jego długość. Długość kabla to około 1,5 metra, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wymienić go chociażby na 3-metrowy kabel USB typu C.
Wróćmy do samej kamerki. Zapakowana w folię. I sama kamerka. Tak się prezentuje. Spodnia strona. Mamy tutaj informację o modelu RP3 4 mm. Jeżeli chodzi o ogniskową 5V 1A. MAC adres. Kod kreskowy QR zapewne do strony producenta. Jest to wersja sprzętowa 3.0. Spełnia oczywiście wszelkie normy europejskie, kanadyjskie. D-Green punkt również. Brawo producent. Tutaj mamy informację o tym, że close jest w tą stronę, ale tutaj chyba chodzi o zamontowanie tego uchwytu. Natomiast jeżeli będziemy stosować ją na stojąco, to możemy stosować ją w ten sposób. Montaż również od sufitu, bądź też na ścianie, na jakichś powierzchniach. Tutaj możliwości jest sporo. Mamy logo producenta. Mamy port USB typu C do zasilania. Głośnik. Tutaj zapewne może być mikrofon. A znając tędę, kamerę, tak, kartę wkładamy w tym miejscu. Tutaj mamy też reset i slot na karty micro SD. Teraz będzie to lepiej widać. Reset i tutaj wkładamy kartę. Mamy jeszcze naklejkę, która umożliwi nam precyzyjne wywiercenie otworów do zamontowania uchwytu ściennego. Może zdejmijmy folię i podłączmy kamerkę. Folia zdjęta. Skorzystam z innego kabla 3-metrowego i jak widać kamerka się uruchamia. Zapewne trzeba będzie ją sparować z aplikacją. Aplikacja oczywiście dobrze znana użytkownikom kamer. W tej chwili kamera zaczyna robić self-test. Obraca się wokół swojej osi. Próbuje ustalić, gdzie jest zamontowane, w jakiej pozycji. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego jak skonfigurować kamerkę w aplikacji i przetestować w użytkowaniu. System is starting up. Please use TDC app to configure the device. Waiting for connection. Jak widać, kamerka wita nas w języku angielskim. Tenda po raz kolejny udowadnia, że przyzwoita kamerka wcale nie musi być droga, więc jeżeli szukacie jakiejś kamerki do monitoringu w domu i nie chcecie wydawać na nią milionów monet, to ten model warto wziąć pod uwagę.
Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie umknął Wam żaden nowy film. Na koniec jeszcze zamieszczę Wam linki do innych ciekawych materiałów czy recenzji związanych z produktami marki Tenda. Hej, hej, do kolejnego materiału wideo.